if we should we stop the culture now? I think culture is that symbol of freedom. All the authoritarian people try to stop culture. This is the first thing what Stalinists, what Nazis and whatever did. Stop culture. Culture has a power. It has not directly influence, but it's a symbol at its best. And so far we should go with things, but in the back part of our brain should always what's going on in our neighborship, in Ukraine. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy koncert dedykowany jest autorskiej wystawie znakomitego koszalińskiego artysty fotografika Zdzisława Pacholskiego, która to wystawa odbyła się w Portugalii, w środkowej Portugalii, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mimo miejscowości Leiria. Było to bardzo ważne wydarzenie kulturalne, wydarzenie, które wykraczało poza region portugalski i stało się wydarzeniem europejskim. Najlepszy dowód, że właśnie ta wystawa naszego koszalińskiego artysty stała się częścią strategii organizatorów, którzy starają się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla tej miejscowości, która nazywa się Leiria, w 2027 roku. No i jeśli to się uda, miejmy nadzieję, że tak, to właśnie ważnym przyczynkiem do tego sukcesu będzie udział właśnie w tym wydarzeniu naszego koszalińskiego artysty. Na pewno Państwo zwrócili uwagę na to, że w 2005 roku był tutaj chór właśnie z Lirii, a to za sprawą Zdzisława Pacholskiego, który od dawna ma już tam takie piękne, artystyczne kontakty. No, my na tę wystawę już się nie udamy, bo już jest za późno, a poza tym to 3,5 tysiąca kilometrów, ale kurator, główny kurator wystawy pokonał te 3,5 tysiąca kilometrów, przyleciał do nas specjalnie na dzisiejszy koncert. To pan Antonio Moreira de Figueiredo i bardzo serdecznie go witamy z małżonką. Jest też
drugi kurator wystawy, ale to nie jest z Portugalii, z Leirii, tylko z Niemiec, z miejscowości Rheine, która to miejscowość współpracuje w zakresie sztuki muzealnej, sztuki nowoczesnej. To pan Martin Reykop. Ich begrüße herzlich Herrn Martin Reykop mit ihrer Frau. Witam serdecznie z małżonką. Przy tej wystawie bardzo ważni okazali się sponsorzy, a jest nim pan inżynier Ryszard Bogaczyński. Z małżonką wiem, że miał przybyć. Witam serdecznie. Również znany lekarz Zdzisław Bociąg podobno niestety nie mógł przybyć, ale swój udział ważny ma, za co mu serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie witam dyrektora Muzeum Koszalińskiego, pana Zygmunta Kalinowskiego, jak również diecezjalnego konserwatora zabytków, księdza Henryka Romanika. Prosił mnie Zdzisław Pacholski, żeby podziękować dyrektorowi Filharmonii Koszalińskiej, panu Robertowi Wasilewskiego, za pomoc przy pracach, właśnie przy promocji tejże właśnie wystawy. Otóż, proszę państwa, to było naprawdę wielkie wydarzenie i choć nie możemy oglądać tej wystawy tam, możemy tutaj, w taki miniaturowy sposób, ponieważ jak państwo zauważyli, było tam napisane, prawda, w wyświetlanym filmie, że muzeum mimo w Leirii udostępniła część swoich katalogów specjalnie na dzisiejszy koncert, a ten katalog to jest wspaniale opracowane dzieło, pięknie wydane w 3 językach, portugalskim, polskim i angielskim. Są tam umieszczone wszystkie zdjęcia tej wystawy, na której znajdowały się zdjęcia także i już wcześniej prezentowane na innych wystawach i konkursach, na przykład słynne zdjęcia z uroczystości pierwszomajowej z tą dziewczynką, to państwo na pewno to mają w oczach, które zostało nagrodzone nagrodą bardzo wysoką Prix Italia. I w ogóle oprócz zdjęć, oprócz katalogu, prawda, wystawy, mamy tam bardzo wiele informacji, jak już powiedziałem, także w języku polskim, i to informacji pochodzących od bardzo ważnych osób, które w dziedzinie sztuki nowoczesnej mają wiele w Europie do powiedzenia. I z tego katalogu możemy bardzo się wiele dowiedzieć o Zdzisławie Pacholskim, jak bardzo jest znany i bardzo ceniony w świecie, bo nie tylko w Europie, w południowych krajach Europy, na Bałkanach, w zachodniej Europie, ale nawet i w São Paulo, w Brazylii. I okazuje się, że świat więcej może wie o naszym artyście niż my tu w Koszalinie, ale właśnie ten katalog da nam właśnie tę całą, może dla wielu z nas brakującą wiedzę, dlatego bardzo państwu polecam, w przerwie będzie okazja nabyć ten katalog. To jest naprawdę wydarzenie i możemy być tylko wdzięczni Muzeum Mimo w Leirii, że właśnie te katalogi zostały nam tutaj dostarczone, udostępnione. Kody fotograficzne. Otóż ten tytuł pochodzi z inspiracji muzycznej. Stąd właśnie w Filharmonii my obchodzimy tę właśnie uroczystość. A jaka to inspiracja muzyczna, jakiego dzieła, to powiem o tym po przerwie, ponieważ dzieło, które tak zainspirowało Zdzisława Pacholskiego, będzie po przerwie wykonane. Odpoczywał pomiędzy. Chciałbym przedstawić moich gości. Portugalia, what's your name? My name is Antonio Moreira de Figueiredo from Portugal. From Portugal. And you? Oh, it's Martin Reykop and from Germany, and my second hometown is Koszalin. Koszalin. In Koszalin we have the program. It's application.
name it I love Koszalin. Okay. I love You love too? Yes, of course. Why? Why? It's a very nice and interesting. It's not very large village, but it's very nice and very friendly. I feel it, and a lot of parks. This building is wonderful also, and I think and I have been here in 2005 to sing in the cathedral, in the concert, during the festival of organ. Yeah. So, and Zdzisław Pacholski is a friend from heart, like to Martin Rykop. That's a long story. I don't know in a short interview we can say, but we have a relationship between Rhine and Leiria, that is my town in Portugal. So that relation between two cities gives a lot of exhibitions, concerts, and that are mixed between Rhine and Leiria. And Zdzisław Pacholski, as a friend of Martin Rykop from the Cultural Forum of Rhine, he comes to Leiria for an exhibition of photographs some years before, I think in 1997. I think more than 30 years ago, I think. Yes. So he stays with us, we become friends, and it is possible that the choir I belong, where I sing, comes here to Koszalin, and it is possible some years before that in the program of the cultural activities in Leiria, Zdzisław Pacholski have his exhibition in MIMO. It is a museum of movement, image in movement. And for us it was a very interesting moment, cultural, because Leiria it was in the contest to be a capital from culture for 27. So it's a very important moment. Maybe Koszalin will be capital of culture in the future. Yes, future, of course. Sweet dreams are made of this. Yes, it is possible. This here, Leiria, is in the contest, but it is not chosen to be the capital. But it's very important to be there in that contest. Yes. I know Zdzisław Pacholski the longer than my wife. Okay. And you? I know him. 20 years? We just counted. It's nearly 40 years that we have had the first contact. And so it was at this time. It was the beginning of a great friendship, and so I make with him a lot of exhibition here in former Beauvoir. You remember in City Museum, in the Culture House, and so on. And he made me organized for me a good cooperation partner all over Poland. So. When I was retired 13 years ago, the German TV asked me how many projects you make with Polish artists and Polish I say it was nearly 40. Not only Koszalin, it's Gdansk, it's Poznan, it's Krakow, it's Katowice, it's Łódź, it's Wrocław. And more or less, we make the same number of projects in cooperation with Leiria. And so, when we started this cooperation, Rhine and Leiria, the first exhibition was Blues Feelings, with artists from our own twin cities, from Lithuania, from GDR, from the Netherlands, of course from Germany, our own artists from Portugal, and as a special guest from Koszalin. And this was the beginning of the second great friendship with Gio. First interview. Me too. In Beauvoir. In Beauvoir, just on Beauvoir. We say about Obrazy dla Polski. I never forget it. Yes. Pictures for Poland. we say about culture, high culture, little bit culture, but we have a war.
Yeah. A war near the border. Yeah, near the border. This is it's a very big disaster, and let me say, I think I can speak for him too. We wake up every morning with headaches. You know, in a metaphor to speak, this is a disaster. But if we should we stop the culture now? I think culture is that symbol of freedom. Yeah. All the authoritarian people try to stop culture. This is the first thing what Stalinists, was Nazis, and whatever did. Stop culture. Culture has a power. It has not directly influenced, but it's a symbol at its best. And so far we should go with things, but in the back part of our brain should always what's going on in our neighborship in Ukraine.